Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć: przecież ja nic złego nie powiedziałem, dlaczego ta rozmowa poszła tak źle? Albo dlaczego z niektórymi ludźmi dogaduję się od razu, a z innymi rozmowa się nie klei? Ta książka jest właśnie o tym. O tych drobnych różnicach w podejściu, które decydują, czy ludzie chcą być blisko nas, czy raczej od nas uciekają. Część pierwsza. Nie krytykuj, nie potępiaj, nie pouczaj. Kiedy coś nas denerwuje, pierwszą reakcją jest krytyka. Chcemy wyjaśnić sprawę albo pokazać, jak powinno być. Ale dla drugiej osoby krytyka brzmi jak atak, a człowiek zaatakowany broni się. Zauważ, nikt nie lubi być pouczany. Nawet jeśli ktoś zrobił coś źle, chce być traktowany jak człowiek. Część osadzonych po przedstawieniu im zarzutów dalej twierdzi, że są niewinni albo uważają, że zrobili słusznie. Każdy człowiek widzi siebie jak usprawiedliwionego, nawet wtedy, gdy obiektywnie się myli. Jeśli krytyka nie działa na ludzi osadzonych, nie zadziała też na sąsiada, współpracownika ani partnera. Kiedy coś Cię zirytuje, spróbuj najprostszej techniki. Zrób pauzę. 2 sekundy ciszy, zanim coś powiesz. Ciekawość zamiast oceny. Możesz zapytać, co się wydarzyło? Jak do tego doszło? Szukaj przyczyny, nie winnych. Ta zmiana jest drobna, ale działa natychmiast. Rozmowa staje się spokojna, a nie konfrontacyjna. I nagle druga osoba widzi, że jesteś po jej stronie, nie przeciwko niej. Zachęcam do obejrzenia odcinka z omówieniem książki Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Szanuj cudze opinie. Czy jest coś, co szybciej zamyka rozmowę niż słowa? To bzdura. Źle myślisz. Nie masz racji. Ludzie nie bronią faktów. Ludzie bronią swojego ego. I nawet jeśli masz rację, możesz ją powiedzieć w sposób nie naruszający ego rozmówcy. Na pewno zdarzyła Ci się sytuacja, kiedy z drugą osobą zacząłeś spierać się na temat błahostki. Zamiast mówić nie masz racji, powiedz mogę się mylić. Sprawdźmy to. Twój rozmówca sam dojdzie do prawdy. Nikt nie straci twarzy, relacja zostanie, a rozmowa nie zamieni się w pojedynek. Za każdym razem, gdy chcesz powiedzieć nie masz racji, zatrzymaj się i wybierz wersję, która zaprasza rozmówcę do dyskusji, a nie do ataku. Na przykład, to ciekawe, nigdy o tym tak nie myślałem. Zastanawiam się, jak można to inaczej odczytać. Sprawdźmy to razem. To sposób na rozmowę, w której obie strony są równie ważne. Wzbudzaj w ludziach szczere pragnienie. Najczęstszy błąd komunikacyjny? Mówimy o tym, czego my chcemy, a drugi człowiek myśli, a co ja z tego będę miał? Ludzie działają, kiedy widzą korzyść dla siebie, nie wtedy, kiedy ktoś czegoś od nich oczekuje. Wyobraź sobie, że mamy sprzedawcę, który przez godzinę tłumaczy kobiecie wszystkie funkcje nowego odkurzacza. I nic. Drugi sprzedawca zrobił coś innego. Rozsypał na dywanie garść piachu i włączył urządzenie. Po 30 sekundach dywan był czysty. Kobieta nie potrzebowała prezentacji, bo zobaczyła efekt. To pokazuje prostą zasadę. Ludzie chcą rozwiązań, nie opisów. Zanim kogoś poprosisz o pomoc, zadaj sobie jedno pytanie. Dlaczego ta osoba miałaby chcieć to zrobić? Może to oszczędzi jej czas. Może będzie mogła błysnąć kompetencją. Może poczuje się zauważona. Część druga. 6 sposobów, by ludzie Cię polubili. Pierwszy. Okazuj autentyczne zainteresowanie innymi. Większość ludzi chce być lubiana, ale rzadko sami robią pierwszy krok. Rozmawiamy głównie o sobie, o swoich planach, swoich problemach, swoich osiągnięciach. A potem dziwimy się, że relacja nie rozwija się tak, jak byśmy chcieli. Prawda jest taka. Ludzie lgną nie do tych, którzy są ciekawi, ale do tych, którzy się nimi interesują. Zauważ, kiedy ostatnio ktoś naprawdę zapytał Cię o Twoje sprawy i słuchał bez przerywania? To rzadkie i dlatego tak mocno działa. Weźmy za przykład mężczyznę, który przez całą godzinę opowiadał o sobie. Wyszedł z zachwytem i powiedział: dawno mi się z nikim tak dobrze nie rozmawiało. A druga osoba prawie nic nie mówiła. Słuchała, zadawała pytania, dawała mu przestrzeń.
Możesz zacząć od bardzo prostego kroku. Kiedy poznajesz kogoś nowego, zapytaj o coś, co dotyczy jego życia. Czym się zajmujesz? Jakie są Twoje zainteresowania? Widzę, że znasz się na tym temacie. Skąd ta pasja? I najważniejsze, słuchaj odpowiedzi. Nie planuj kolejnego zdania. Nie szukaj okazji, żeby wejść ze swoją historią. Po prostu bądź obecny. 2. Uśmiechaj się. Świat jest zmęczony. Ludzie noszą stres jak ciężką torbę. Wchodzisz do sklepu, jedziesz autobusem, przechodzisz przez biuro i widzisz to w twarzach, a uśmiech to mały sygnał, że z Tobą jest bezpiecznie, że nie atakujesz, nie oceniasz, nie zależy Ci na wygraniu rozmowy. Klienci, którzy widzą uśmiech na twarzy sprzedawcy, są skłonni kupić droższe rzeczy. Dlaczego? Bo dobrze mu z oczu patrzy. Mały gest, duży efekt. Chodzi o miękkość, o sygnał, że jesteś otwarty na kontakt. Spróbuj przez 1 dzień świadomie wejść w rozmowę z krótkim, naturalnym uśmiechem. Zobaczysz, jak ton rozmowy zmienia się sam. 3. Pamiętaj imiona. Każdy z nas lubi być zauważony, a najbardziej zapamiętany. Imię to sygnał, że ktoś jest dla Ciebie ważny. Kiedy je zapominasz, druga osoba od razu traci odrobinę zaufania w kontakcie z Tobą. Mężczyzna na dużym bankiecie zapamiętał imię kelnera. Kiedy po kilku minutach poprosił o kolejną rzecz i zwrócił się do niego po imieniu, kelner rozpromienił się. Na koniec wieczoru sam powiedział: dziękuję, że pan zapamiętał moje imię. Mało kto to robi. To drobiazg. Ale właśnie z takich drobiazgów tworzą się relacje. Kiedy ktoś się przedstawia, powtórz jego imię w myślach 3 razy, a potem użyj go jeszcze raz w rozmowie. 4. Bądź dobrym słuchaczem i zachęcaj innych, żeby mówili o sobie. Większość ludzi nie słucha, tylko czeka na swoją kolej. Widać to w każdym miejscu. Ktoś opowiada historię, a druga osoba już w połowie zdania szuka okazji, żeby wtrącić własną. Kiedy ktoś zaczyna opowieść, zostań przy niej. Nie skracaj, nie poprawiaj, nie odciągaj w swoją stronę. Możesz dodać drobne, zachęcające sygnały. I co było dalej? To musiało być dla Ciebie ważne. To wystarczy, żeby druga osoba poczuła, że jest bezpieczna. 5. Rozmawiaj o tym, co interesuje innych. Najłatwiej nam mówić o tym, co interesuje nas. Najtrudniej zastanowić się, co może być ważne dla drugiej osoby. A to właśnie tam rodzi się dobra rozmowa. Wyobraź sobie mężczyznę, który chciał zrobić dobre wrażenie na drugiej osobie, która uwielbiała żeglarstwo. Mężczyzna nigdy nie był na łodzi. Zamiast udawać znawcę, po prostu zapytał. Słuchał, był ciekawy. Jego rozmówca był zadowolony, bo mógł się z kimś podzielić swoją pasją. Zanim wejdziesz w rozmowę, zadaj sobie jedno pytanie. Co interesuje tę osobę? Jeśli nie wiesz, po prostu zapytaj. 6. Sprawiaj, żeby inni poczuli się ważni i rób to szczerze. Największe konflikty zaczynają się od momentu, w którym ktoś poczuł się nieważny, pominięty albo zlekceważony. Ludzie w relacjach potrzebują 3 rzeczy: bycia zauważonym, wysłuchanym i docenionym. Pewien mężczyzna, który po latach wspominał swojego szefa, opisał go jednym zdaniem. To był pierwszy człowiek, przy którym poczułem, że naprawdę coś znaczę. Nie chwalił go przesadnie, nie obsypywał pochwałami, po prostu widział wysiłek i dawał to odczuć. Możesz zacząć od bardzo małych zdań. Doceniam, że to zrobiłeś. Dobrze się z Tobą pracuje. To, co powiedziałeś, naprawdę miało sens. Małe słowa, wielka zmiana. Zachęcam do obejrzenia filmu z omówieniem książki Dar Niedoskonałości. Część 3. Jak przekonywać ludzi do swojego sposobu myślenia. Są takie rozmowy, które z pozoru zaczynają się niewinnie. Ktoś rzuca zdanie, my odpowiadamy, on podnosi głos i nagle w połowie kłótni zastanawiamy się, jak to w ogóle się wydarzyło. Większość problemów między ludźmi nie wynika z różnicy zdań, tylko z tego, jak o nich rozmawiamy. Unikaj kłótni. Każdy z nas był w sytuacji, w której już po pierwszej minucie czuł, że ta rozmowa nigdzie nie prowadzi. Wzajemne docinki, podnoszenie głosu, argumenty wyciągane jak asy z rękawa. Tylko po to, żeby mieć rację. Ale czy kiedykolwiek po takiej kłótni ktoś naprawdę zmienił zdanie? Zwykle efekt jest odwrotny. Druga osoba trzyma się swoich poglądów jeszcze mocniej.
Jeśli czujesz, że rozmowa zaczyna skręcać w stronę kłótni, zatrzymaj się na 3 sekundy. Po tym czasie możesz powiedzieć: widzę, że to dla ciebie ważne. Możemy do tego podejść na chłodno, albo zależy mi na dobrej rozmowie. Spróbujmy zrozumieć siebie nawzajem. Szanuj opinię innych ludzi. Znasz ten moment, kiedy ktoś wypowiada zdanie, a w głowie pojawia się automatyczne: no nie, totalna bzdura. Wiele osób reaguje impulsywnie. Co ty gadasz? Nie masz racji. To jest źle i w tej sekundzie dialog znika. Zamiast odruchowego nie masz racji, spróbuj: to ciekawe. Opowiedz więcej. Widzę, że patrzysz na to inaczej. Dlaczego tak uważasz? Jeśli się mylisz, przyznaj to szybko i szczerze. Ludzie przepraszają, ale bardzo często na pół gwizdka. No dobra, przepraszam, ale ty też dołożyłeś swoje 3 grosze. Albo no może przesadziłam, ale... Wszystko, co jest po ale, kasuje szczerość. Kiedyś mojego znajomego zatrzymała policja za zbyt szybką jazdę. Zamiast tłumaczeń, wymówek i udowadniania niewinności, przyznał od razu: ma pan rację, nie mam nic na swoją obronę, to nieodpowiedzialne. Policjant pouczył go i puścił wolno, bo nic nie rozbraja człowieka tak bardzo jak szczerość. Spróbuj następnym razem powiedzieć: masz rację, popełniłem błąd. I tyle. Ludzie bardziej szanują tych, którzy potrafią przyznać się do winy, niż tych, którzy zawsze próbują wygrać. Zaczynaj rozmowę w serdecznym tonie. Ton rozmowy pierwszych 10 sekund często decyduje o jej przebiegu. Żądanie, oschła wiadomość, spięty głos i druga osoba od razu stawia gardę. W jednej z firm menadżer znany był z tego, że zaczynał każde spotkanie chłodnym tonem. Ludzie bali się z nim rozmawiać. Unikali go, a w jego obecności mówili najmniej jak się da. Dopiero gdy nauczył się zaczynać rozmowę od krótkiego „cześć, co u ciebie?”, atmosfera się zmieniła. Ludzie zaczęli się otwierać, zgłaszać pomysły, mówić o problemach. Tak niewiele, a tak dużo. Możesz zacząć od: dobrze cię widzieć, dzięki, że znalazłeś chwilę. Zanim zaczniemy, powiedz, jak ci minął dzień. Spraw, by druga osoba od razu powiedziała tak. Gdy transakcja, prośba czy rozmowa zaczynają się od odmowy, wszystko staje się trudniejsze. Człowiek, który raz powiedział nie, potrzebuje ogromnego wysiłku, żeby zmienić odpowiedź. Na przykład handlowcy, którzy są mistrzami w prowadzeniu rozmów, nigdy nie zaczynają od głównych pytań. Zaczynają od małych kroków. Czy zgadza się pan, że oszczędność czasu jest ważna? Czy warto mieć coś, co działa niezawodnie? Seria drobnych tak sprawia, że ludzie otwierają się, zanim padnie kluczowe pytanie. Zanim zapytasz o coś ważnego, zacznij od wspólnego gruntu, czegoś, co na pewno was łączy. Pozwól mówić więcej stronie przeciwnej. Większość ludzi nie potrzebuje, żebyś ich przekonał. Potrzebują, żebyś ich wysłuchał. Kiedy ktoś czuje, że jest słuchany, zaczyna słuchać ciebie. Wyobraź sobie rozmowę 2 znajomych, Marcina i Rafała. Marcin jest całkowicie przekonany o słuszności swojego twierdzenia. Rafał, zamiast wchodzić w polemikę, zadaje pytania. Po 20 minutach Marcin zaczyna być ciekawy perspektywy Rafała. Gdy ktoś zaczyna mówić, nie przerywaj, nie dopowiadaj, nie kończ za niego zdań. Możesz jedynie dopytać, co masz na myśli i co było dalej. Ludzie mówią chętniej, gdy czują zainteresowanie ze strony rozmówcy. Jeśli ten film cię zaciekawił, zostaw subskrypcję i lajka. Pozwól rozmówcy mieć poczucie, że pomysł jest jego. Ludzie kochają swoje pomysły, a do cudzych podchodzą raczej ostrożnie. Menadżer, który pyta swoich pracowników, jakby podeszli do danego tematu, osiągnie lepsze efekty niż ten, który mówi im, co mają robić. Pracownicy angażują się dużo bardziej, jeśli pomysł wychodzi od nich. Następnym razem, kiedy chcesz, żeby ktoś zrobił coś po twojej myśli, nie mów, jak ma to zrobić. Zapytaj, co proponujesz, co według ciebie zadziała najlepiej. Zdziwisz się, jak często ludzie wybiorą dokładnie to, co miałeś na myśli. Patrz na sprawy z punktu widzenia drugiej osoby. W sporze ludzie myślą głównie o jednym, przecież to ja mam rację, a kluczowe pytanie brzmi, dlaczego on myśli inaczej? Spróbuj używać zdań. Pomóż mi zrozumieć, jak to wygląda z twojej strony, co jest dla ciebie najważniejsze w tej sytuacji. Da to rozmówcy poczucie, że chcesz poznać jego perspektywę.
Okaż empatię wobec cudzych pragnień i uczuć. Często chcemy przekonać kogoś logicznymi argumentami, a zapominamy, że ludzie decydują emocjami. Możesz powiedzieć: rozumiem, że to dla ciebie ważne, widzę, że ci zależy. To musiało być trudne. Taka postawa sprzyja budowaniu więzi. Odwołuj się do szlachetnych pobudek. Ludzie chcą widzieć siebie jako osoby uczciwe, rzetelne, dobre. Kiedy odwołujesz się do tej wersji, otwierają się. Zamiast mówić: musisz to zrobić, powiedz: wiem, że zależy ci na jakości i dlatego jest to dla ciebie takie ważne. Ludzie chcą postępować zgodnie z obrazem, jaki mają o sobie. Ubarwiaj swoje pomysły. Sprawiaj, że są żywe. Ludzie nie reagują na suche fakty. Reagują na obrazy, historie, przykłady. Nauczyciel, który zamiast wykładać teorię, opowie historię ucznia, który dzięki danej metodzie ukierunkował swoją karierę, sprawi, że klasa będzie słuchała z zaciekawieniem. Jeśli chcesz kogoś przekonać, dodaj obraz, przykład, krótką historię. To działa 1000 razy lepiej niż sam argument. Rzuć wyzwanie. Ludzie lubią udowadniać, że potrafią. Wiele osób reaguje pozytywnie, gdy przedstawisz zadanie jako coś, co mogą pokonać. Rywalizacja jest wpisana w ludzką naturę. Jeden z kierowników sprzedaży ogłosił między pracownikami konkurs. Niewielkie wyzwanie. Wyniki sprzedaży urosły. Pracownicy chcieli pokazać, że potrafią. Możesz powiedzieć: jestem ciekawy, jak szybko uda ci się to ogarnąć. Ludzie lubią wyzwania, które pokazują ich kompetencje. Część 4. Jak prowadzić ludzi, aby czuli się ważni, a nie kierowani. Najbardziej pożądany rodzaj wpływu to ten, którego nie widać. Taki, przy którym druga osoba nie czuje presji, kontroli, tylko sens. Carnegie tłumaczy, jak sprawić, żeby ludzie robili chętniej to, co wcześniej robili niechętnie. Zaczynaj od pokazania tego, co dobre. Znasz to uczucie, kiedy ktoś zwraca ci uwagę w sposób nieprzyjemny, tak, że nie pamiętasz nawet treści, tylko to ukłucie, które wchodzi prosto w brzuch. To normalne. Nasze ego nie jest z gumy, a większość ludzi zaczyna rozmowę nie z tej strony, co trzeba. Od wskazania błędu, od narzekania, od tego, co jest nie tak. I wtedy odbiorca natychmiast osłania się pancerzem. Pewien właściciel sklepu zatrudniał kasjera, który regularnie się mylił. Klientów to irytowało, a straty były realne. Kiedy mężczyzna próbował mówić o tym wprost, kasjer warczał albo tłumaczył się pół godziny. Pewnego dnia właściciel zrobił coś zupełnie innego. Powiedział: cieszę się, że potrafisz uspokoić klientów, kiedy jest duża kolejka. Nie każdy tak potrafi. Chłopak od razu się wyprostował. Oczy mu się zaświeciły i dopiero wtedy właściciel dodał: chciałbym pomóc ci być jeszcze lepszym. Myślisz, że możemy popracować nad dokładniejszym liczeniem? Kasjer zrobił wszystko, żeby poprawić się w ciągu tygodnia. Spróbuj następnym razem zacząć rozmowę od czegoś, co naprawdę doceniasz i dopiero po chwili przejść do sedna. Ludzie czują potrzebę bycia docenianymi. Mów o błędach delikatniej. Kiedy widzimy, że ktoś robi coś nie tak, instynkt podpowiada: powiedz mu to szybko i konkretnie. Ale im mocniej naciskasz, tym bardziej człowiek się broni. Nawet jeśli wewnętrznie wie, że masz rację. Zanim powiesz komuś, że coś poszło nie tak, zrób 2 rzeczy. Pierwsza, obniż własną pozycję. Powiedz: wiesz, ja robiłem kiedyś bardzo podobne błędy. Druga, daj mu miękkie wejście. Zobaczmy razem, jak można to poprawić. To działa lepiej niż jakiekolwiek trzeba, musisz, dlaczego znowu tak robisz. Zadawaj pytania. Ludzie stawiają opór, dlatego, że czują się sterowani. Nawet najbardziej rozsądne polecenie potrafi brzmieć jak przyciśnięcie do ściany. Właściciel małej piekarni chciał, żeby piekarz zaczął wypiekać chleb w innej kolejności, bo klienci narzekali, że ulubione bochenki są gotowe zbyt późno. Zamiast od jutra rób tak i tak, powiedział: zastanawiam się, czy kolejność wypieków dałoby się ułożyć tak, żeby te chleby były gotowe trochę wcześniej, jakbyś to widział. Piekarz sam zaproponował dokładnie to, czego szef chciał. Następnym razem, gdy chcesz, by ktoś coś zrobił, zacznij od pytania: jak ty byś to poukładał? Co według ciebie będzie najlepszym pomysłem? Kiedy możemy to zacząć? Tak właśnie rodzi się zaangażowanie. Przez zaproszenie, a nie przez rozkaz. Pozwól ludziom zachować twarz.
Nic nie boli tak bardzo jak upokorzenie przy innych. Nawet lekka uwaga potrafi zrobić krzywdę, jeśli padnie w złym miejscu i w złym momencie. Ludzie pamiętają takie sytuacje latami. Pewien pracownik hotelu zrobił błąd w rezerwacjach i pomylił kilka terminów. Szef mógł na niego nakrzyczeć przy całym zespole, ale podszedł do niego, gdy był sam i powiedział: nie będziemy robić z tego sceny. Każdy z nas ma takie dni, naprawimy to razem. Pracownik podwójnie się starał, bo został potraktowany z godnością. Zwracaj uwagę na osobności, używaj łagodnych wprowadzeń. Zdarza się. Każdy z nas się myli. Daj poczucie, że błąd nie definiuje człowieka. Doceniaj najmniejsze postępy. Większość ludzi słyszy pochwały tylko wtedy, gdy zrobi coś spektakularnego, a przy zwyczajnej, codziennej pracy cisza. To zabija motywację szybciej niż krytyka. Jeden z menadżerów zauważył, że jego najbardziej chaotyczny pracownik pierwszy raz przyniósł mu raport bez plamy po kawie. Powiedział: widzę, że dziś raport jest naprawdę zadbany. Świetna robota. Ten drobiazg sprawił, że pracownik zaczął dbać o każdy kolejny raport. Ludzie często rosną nie dzięki wielkim wydarzeniom, tylko dzięki drobnym, zauważonym krokom. Szukanie małych sukcesów działa jak podlewanie rośliny. Im częściej to robisz, tym bardziej człowiek zaczyna wierzyć, że potrafi. Daj ludziom reputację, do której będą chcieli dorosnąć. Jeśli mówisz komuś: ty zawsze jesteś chaotyczny, to ta osoba zacznie zachowywać się chaotycznie, bo ludzie dopasowują się do obrazu, który im dajesz. Wyobraźmy sobie pracownika, który miał fatalną opinię. Wolny, niezdyscyplinowany, wszystko zostawiał na później. Jeden z kierowników powiedział mu: masz ogromny potencjał do bycia jednym z najbardziej systematycznych ludzi w zespole. Widzę to. Nikt wcześniej nie powiedział tego temu człowiekowi. Po kilku tygodniach jego biurko wyglądało jak biurko księgowego, a terminy wreszcie zaczęły się zgadzać. Spróbuj mówić: wiem, że jesteś osobą, na której można polegać. Masz naturalny talent do organizacji. Masz oko do detali. Wiem, że dopracujesz to świetnie. To jest wywoływanie w ludziach ich najlepszej wersji. Zachęcaj, pokazuj, że zmiana jest w ich zasięgu. Jeśli zmiana wydaje się ogromna, ludzie nawet nie spróbują, ale jeśli dasz im poczucie, że to tylko mały krok, chętnie ruszą. Dawaj ludziom małe zadania, krótkie odcinki, realne cele, nie wszystko naraz. Szerzej omawiam ten temat w filmie o książce Atomowe nawyki. Spraw, by poprawa dawała radość. Ludzie nie lubią obowiązków, ale lubią czuć, że są w czymś dobrzy. Najlepsza motywacja to ta, która sprawia, że człowiek myśli: chcę to zrobić, bo lubię to uczucie, kiedy mi wychodzi. Twoją rolą jest to, aby poczuł to uczucie choć raz. Jeśli spojrzysz na te wszystkie zasady razem, pojawia się jeden wspólny wniosek. Ludzie nie zmieniają się pod presją, zmieniają się wtedy, kiedy czują się ważni. I właśnie dlatego książka Carnegie'ego przetrwała prawie 100 lat, bo dotyka czegoś, o czym często zapominamy. Każdy z nas chce być zauważony, doceniony i traktowany z szacunkiem. Małe gesty mają ogromną moc. Szczere zainteresowanie, pytanie zamiast rozkazu, docenianie zamiast krytyki. Danie komuś reputacji, do której może dorosnąć. To sposób bycia, który sprawia, że ludzie chętniej są przy tobie. W pracy, w domu i w relacjach. A teraz pytanie do ciebie. Jaką jedną zasadę Carnegie'ego chcesz wypróbować jeszcze dziś? Może pochwałę, której dawno nie powiedziałeś, a może pytanie zamiast instrukcji? Napisz w komentarzu. A jeśli chcesz poznawać kolejne książki, które pomagają układać codzienność, zasubskrybuj kanał Czytam i Działam.